liquid food, czyli po naszemu płynny pokarm. Tomek, z czym się je ten płynny pokarm? Mariusz, najlepiej z kulkami. A ja bym poprosił jednak mimo wszystko nieco bardziej szczegółowe informacje. Okej, zacznę może od CSL-a. Aha. Jest to legendarny produkt, używany w przemyśle karpiowym od wielu, wielu lat. To ma coś wspólnego z kukurydzą, z tego co kojarzę. Dokładnie. Tak naprawdę jest to produkt uboczny fermentacji kukurydzy, czyli liquid ze sfermentowanej kukurydzy. Jest to produkt częściowo jakby przetrawiony. Jak się go używa? Wiesz co, w dwojaki sposób. Możemy dodawać go do kulek, które własnoręcznie wykonujemy, tak? Wiadomo, mieszamy aromaty, jajka, wlewamy CSL. Natomiast w przypadku powierzchniowego zalewania już gotowych kulek odgrywa również bardzo... Czyli na przykład mając tutaj, nie wiem, słoik z kulkami, myślę, że całkiem właściwie będzie po prostu zalać CSL-em te kulki. O, jeszcze plomba bezpieczeństwa. On ma taki typowy, lekko kwaśnawy aromat. Czuje się tam sfermentowaną kukurydzę, tak? Zalejmy. Tutaj mamy akurat rybne kulki, ryba skorupiak, zalejemy. Czyli dobrze zagrają ze To sobą. będzie fajna kombinacja. Lekki miks. Dokładnie. Myślę, że należy powiedzieć jeszcze, że zawierające się aminokwasy i cukry w tym produkcie, one są częściowo nadtrawione, są w bardzo prostej formie i są doskonale przyswajane przez rybę. Czyli to jest po prostu wartościowy pokarm dla ryb. Płynny pokarm. Bardzo energetyczny. Tak to wygląda. Proszę bardzo, pokażmy może do kamery. O! Zalane Po kulki pewnym czasie CSL-em. one wchłoną większą ilość. I tak można te kulki przechowywać. Tak. W porządku. Liquid food to nie tylko jednak CSL, to także, a może przede wszystkim różnego rodzaju oleje. Tak. Gamę tych produktów tworzy 4 rybne oleje. Pierwszy podstawowy fish feed oil. Olej produkowany do granulatów, którymi karmione są halibuty. Aha. A także olej z łososia. No i kolejny olej z wątroby dorsza. I konopny. Konopny może mówimy na końcu, bo to jest Okej, w inna porządku. historia. Zacznijmy od tego. Zewnętrzne czy też wewnętrzne użycie? Zewnętrznie aromatyzujemy? Chyba tak możemy robić, prawda? Znaczy, myślę, że na wstępie powiem, że każda wysokiej wartości, wysokiej jakości kulka przynęta powinna zawierać pewną ilość oleju, pewną ilość tłuszczu. Bo to jest dobre dla ryb. Dokładnie tak. Wszyscy hodowcy wiedzą o tym, że granulaty tak naprawdę tworzone są z wypełniacza mączki rybnej i dużej ilości oleju. Ryby bardzo chętnie to jedzą, doskonale rosną. O tym można opowiadać w nieskończoność. Natomiast jak używać tych produktów? Możemy używać ich w kuchni karpiowej, czyli przy produkcji własnych kulek. Tworząc recepturę miksu, recepturę kulek możemy użyć również Dokładnie. oleju. Dodajemy oprócz aromatów, oprócz stymulatorów do jajek dodajemy od 30 do 50 ml oleju na powiedzmy kilogram miksu. Przy rolowaniu też olej ma niebagatelne znaczenie. Dokładnie, Się ciasto się lepiej roluje i to nie dość, że ułatwia nam pracę, to tworzy tak naprawdę o wiele bardziej energetyczne i wartościowe przynęty. Ale możemy również zewnętrznie aromatyzować nasze przynęty olejami. A tak jak powiedziałeś, oprócz podawania ich do środka, możemy użyć oleju do zalewania z zewnątrz przynęt. I to też będzie bardzo skuteczne. Tak, no, zarówno kulki, granulat. Jeżeli używamy granulatu rybnego, warto go zalać gdzieś tam w wiaderku, ewentualnie opakowaniu, wymieszać i zostawić go tak na 12, nawet więcej godzin, żeby ten olej wchłonął do środka, potem będzie się uwalniał.
w łowisku, po wrzuceniu w łowisko, przy tworzeniu pasty peletowej, która jest bardzo skuteczną sprawą, warto również dodać oleju. Czyli to są bardzo ważne składniki naszej karpiowej kuchni, tak to nazwijmy ogólnie. One przede wszystkim doskonale wabią ryby. Ponadto w takim oleju, ja go otworzę, Aha. powąchaj jak on pachnie. To jest taki... To jest taki niezbyt przyjemny dla człowieka, Tak, no karpiarze są przyzwyczajeni. natomiast dla ryb bardzo skuteczny, bardzo przyjemny i chętnie zjadany. Skąd się to bierze? Żyjące w wodzie organizmy w momencie, kiedy obumierają, i to zarówno dotyczy ryb, raków, skorupiaków, wszystkich żyjących organizmów, które zawierają w sobie białko, a żywe organizmy zawierają tego białka naprawdę dużo. W momencie, jak obumierają, to białko zaczyna się rozkładać i to jest sygnał dla ryb, które w ten sposób, dla innych ryb, które w ten sposób szukają pożywienia. Tam jest żarcie, tak mówiąc bardzo dosłownie. Mówiąc krótko i dosłownie. Jest to sygnał dla ryb. Skuteczność olei bierze się stąd, że zawierają te cząstki białek, które właśnie w naturze są sygnałem dla ryb o tym, że tam jest żarcie, tak jak powiedziałeś. Wróćmy na koniec w takim razie do oleju konopnego. No jakby o błędnej skuteczności konopi no, nikomu nie trzeba mówić. Każdy karpiarz wie. Gigantycznie skuteczne ziarna, a tak naprawdę karpie uwielbiają je w głównej mierze z powodu oleju zawartego w tych ziarnach. I jakby no, ten olej również możemy stosować zewnętrznie i wewnętrznie w przynętach. Możemy go łączyć z CSL-em, z olejem rybnym. Jakby spektrum możliwości jest gigantyczne. Pamiętajmy w takim razie, moi drodzy, o liquid food, czyli o płynnym pokarmie.